Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na porównanie rozpoznawania na żywo z wykorzystaniem kamery i sztucznej inteligencji chatbota GPT i Gemini od Google. Jak to działa w praktyce? Zademonstruję Wam w nagraniach, które wykonałem tym razem w terenie, bo też prosiliście, abym zademonstrował, jak nagrywają okulary Meta Ray-Ban, więc połączyłem wszystko razem i zapraszam Was na wycieczkę do centrum handlowego Plejada. I na koniec, jak już obejrzycie, jak radzą sobie poszczególne czaty czy sztuczne inteligencje, skomentuję, która się myliła, która nie. W tym momencie posłuchajcie, jak radzą sobie. Na początku za każdym razem będzie ChatGPT, a jako drugi odpowiadać będzie Gemini. Zapraszam do testu. W tym momencie stoję przed przystankiem i sprawdzimy, jak ChatGPT radzi sobie z odczytaniem nazwy przystanku i liniami autobusowymi. Otworzymy sobie jeszcze raz Open ChatGPT. Włączamy kamerę. I teraz powiedz mi, jak nazywa się przystanek, przed którym stoję? Jasne, już patrzę. Wygląda na to, że stoisz przy przystanku o numerze 183, a kierunek to Michałkowice-Pętla. Nie, to są numery linii autobusowych. Powiedz mi, jak nazywa się przystanek, a dopiero potem numery linii autobusowych. Okej, w takim razie przystanek, przy którym stoisz, nazywa się Bytom, bo widzę nazwę miasta na górze rozkładu. A jeśli chodzi o linie autobusowe, to masz tam linię 92 i 183. Okej, dobra, dzięki. Teraz zatrzymamy i otworzymy Gemini. Odpalamy Gemini i strumień wideo. Powiedz mi, Gemini, na jakim przystanku stoję, jaka jest jego nazwa i jakie linie autobusowe odchodzą z tego przystanku? Stoisz na przystanku autobusowym o nazwie Miechowice-Plejada w Bytomiu. Odjeżdżają stąd autobusy linii 92 i 183. Chcesz poznać rozkład jazdy któregoś z tych autobusów? Na razie dziękuję. Teraz stoję przed tablicą informacyjną, która mówi o wydarzeniach, które będą miały miejsce w moim mieście. Czat, powiedz mi, jakie wydarzenia odbędą się 27 w niedzielę? Na tej tablicy widzę, że 27 sierpnia w niedzielę odbędzie się wydarzenie pod hasłem Taneczne hity lat 90. i zaczyna się ono o godzinie 18:30. Brzmi jak fajna impreza, prawda? Gemini, powiedz mi, jakie wydarzenia odbędą się. Powiedz mi, jakie wydarzenia odbędą się w niedzielę 27. W niedzielę 27 lipca o godzinie 18:30 w Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Muzyczny powrót do przeszłości lata 80. Będzie to występ zespołu Combo Vox. Chcesz poznać więcej szczegółów na temat tego wydarzenia? Powiedz mi proszę, ile muszę zapłacić, gdybym chciał kupić 1 euro? Jasne, już patrzę. W tej chwili na tablicy widzę, że kurs euro to 4,25 zł, jeśli chodzi o kupno. Więc jeśli chcesz kupić 1 euro, to będzie to 4,25 zł. A jak będę chciał sprzedać funty, ile dostanę za 1 funta? Jeśli chodzi o funty, to widzę, że kurs skupu funta wynosi 5,42 zł, czyli za 1 funta otrzymasz 5,42 zł. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ich... Okej, informacyjnie na tablicy mamy wartości podane przy 100 euro i 100 funtach. Gemini, powiedz mi, ile muszę zapłacić, gdybym chciał kupić 1 euro? Na ekranie widzę, że 1 euro kosztuje 4,42 zł. A gdybym chciał sprzedać funty, powiedz mi, ile dostanę za funta, gdybym chciał je sprzedać?
Jasne, z tego co widzę na tablicy, za 1 funta dostaniesz 5 zł i 26 groszy. Mogę Ci w czymś jeszcze pomóc? Jesteśmy teraz w restauracji i zapytamy się o desery lodowe. Powiedz mi, czy kawowe. Powiedz mi, jakie mamy tutaj desery kawowe. Jasne, Piotr. Na tej karcie widzę kilka deserów lodowych. Mamy na przykład deser tiramisu, który jest kawowy, bo ma lody tiramisu i biszkopty. Jest też deser o smaku czekoladowym, który może mieć nutę kawy, ale tiramisu to zdecydowanie najbardziej kawowy wybór. Jeśli masz ochotę To na coś powiedz mi, ile kosztuje ten deser tiramisu? Deser tiramisu kosztuje 25 zł i 90 groszy, więc jest w całkiem przystępnej cenie. Myślę, że to pyszna opcja, jeśli lubisz kawowe smaki. Dzięki. A co na to Gemini? Gemini, powiedz mi, jakie mamy tutaj desery lodowe i... No? Jasne. Z przyjemnością Ci pomogę. W menu widzę malinowe brownie, tiramisu, truskawkowy i słony karmel brownie. Który z nich najbardziej Cię kusi? Powiedz mi, bo kusi mnie ten tiramisu, ile on kosztuje? Jasne, tiramisu kosztuje 25 zł i 90 groszy. Dzięki. Stoję przed sklepem i sprawdzam godzinę otwarcia. Biorę telefon, włączamy czata GPT. Włączam kamerę. Powiedz mi proszę, czy ten sklep czynny jest w sobotę? I już patrzę na informacje na drzwiach, widzę tam godzinę otwarcia i wygląda na to, że w soboty sklep jest czynny. Godziny są troszeczkę krótsze niż w dni robocze, ale jak najbardziej można się tam wybrać. Super, to powiedz mi, czy mogę wejść do tego sklepu z pieskiem? Nie widzę żadnych oznaczeń, które by zabraniały wchodzenia z psem, więc myślę, że nie powinno być problemu. Jeśli to pies asystujący, to na pewno nie ma żadnych przeciwwskazań. Gemini, powiedz mi proszę, czy w sobotę ten sklep jest otwarty? Tak, ten sklep JSK jest otwarty w sobotę. Z tabliczki na drzwiach wynika, że w soboty jest czynny w godzinach od 10 do 21. To powiedz mi teraz, czy do tego sklepu mogę wejść z pieskiem? Niestety, na drzwiach nie ma informacji na ten temat. Teraz jesteśmy w sklepie i przyglądamy się odkurzaczom. Powiedz mi proszę, co to za odkurzacz jest przede mną? Widzę przed Tobą odkurzacz marki Electrolux. Jest to model Pure D8.2 Silence, który jest znany z tego, że jest dosyć cichy i To ma nowoczesny powiedz design. mi, jak głośno pracuje ten odkurzacz? Czy możesz sprawdzić w internecie? Odkurzacz Electrolux Pure D8.2 Silence pracuje z poziomem hałasu wynoszącym 57 dB, co czyni go jednym z najcichszych odkurzaczy na Okej, rynku. to powiedz mi, ile wynosi jego cena na rynku? Piotrze, odkurzacz Electrolux Pure D8.2 Silence kosztuje w Polsce około 978 zł. Oczywiście ceny mogą się różnić w zależności od sklepu. Dziękuję. Powiedz mi proszę, jaki odkurzacz jest przede mną? To jest odkurzacz Electrolux Pure D8.2 Silence. Co chciałbyś o nim Powiedz wiedzieć? mi, z jaką głośnością on pracuje? Ten model jest bardzo cichy. Pracuje z głośnością około 57 dB. Okej, a powiedz mi, ile kosztuje? Ceny tego modelu wahają się od 678 do 978 zł. A gdzie mogę go Chcesz, kupić żebym najtaniej, poszukała powiedz mi? najkorzystniej? Tak, jest. Zakończ rozmowę. Przycisk. Jasne, z tego co widzę, ten odkurzacz jest dostępny w wielu sklepach internetowych. Ceny zaczynają się od około 678 zł w sklepach typu Media Expert, Ole Ole i Ceneo.
I już mieliście okazję zobaczyć w praktyce i w terenie, jak radzą sobie poszczególni agenci AI. No i zaczynamy komentowaniem. Przystanek. Na przystanku zdecydowanie o wiele lepiej poradził sobie Gemini. Tutaj troszkę inaczej zadałem pytanie, ale bez problemu zidentyfikował przystanek, o którego pytałem, no i później podał linie autobusowe odchodzące z tego przystanku. Jeśli chodzi o kolejną sytuację, czyli plakat odczytywany przez agentów, no to tutaj ChatGPT pomylił się aż 2 razy. Po pierwsze pomylił miesiące, bo wydarzenie, o które go pytałem, odbywa się 27 lipca, tak jak powiedział Gemini, a drugi błąd polega na tym, że wydarzenie będzie w stylu lat 80., tak jak mówił Gemini, a nie lat 90., tak jak sugerował ChatGPT. Tutaj nie sprawdził się zupełnie. Jeśli chodzi o kantor, to tutaj obaj agenci mniej więcej poradzili sobie tak samo. Muszę przyznać, że mnie osobiście bardziej podobało się komentowanie przez Gemini, bo on mówi wyraźnie. Tutaj miałem problem ze zrozumieniem czata GPT. Gemini wyraźnie mówi. Złotówki, grosze, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Oczywiście, tak jak mówię w nagraniu, obaj przeliczali na bieżąco wartość 1 euro i 1 funta. W ciastkarni, no poza tym, że ChatGPT chętnie by sobie ze mną jeszcze pokonwersował, no to obaj poradzili sobie tak samo dobrze, podając ceny tak samo dobrze. Tutaj ewidentnie najczęściej wygląda na to, że do tego są wykorzystywane te sztuczne inteligencje. Jednak jeśli chodzi o sklep, wejście do sklepu, właściwie tuż obok, bo stałem przed witryną tego sklepu, okazuje się, że obaj agenci, choć podali mi informację, w jakich godzinach sklep jest otwarty, to nie powiedzieli mi ani słowa na temat możliwości wejścia z psem, a ta informacja znajdowała się tuż poniżej godzin otwarcia. Jest tam informacja, co widać na nagraniu, o zakazie wchodzenia do sklepu z lodami i z psami. Oczywiście ChatGPT poinformował mnie, że z psem asystującym wejść mogę, ale o zakazie wejścia z psem, o którego pytałem, się nie zająknął. Także tutaj dla obu AI-ów jest minusik. No i odkurzacz. Tutaj, jeśli chodzi o parametry, konkretny model, tutaj sobie oba rozwiązania poradziły bardzo dobrze, bo dokładny model tego odkurzacza był na nim napisany. Gdyby tego nie było, no to niestety mielibyśmy do czynienia z halucynacjami, bo wymyślałyby, do czego ten model jest podobny, no i na tego typu informacje nie moglibyśmy liczyć, być ich pewnymi. W tym momencie, jak mieliśmy tą informację o modelu, bardzo dobrze odnieśli się do informacji, czy podali informacje znalezione w internecie, były to takie same informacje, więc wszystko ok, ale co widać na nagraniu, obok odkurzacza jest cena, która wynosi 899 zł. Gdy zapytałem chatbota GPT o ceny tego odkurzacza na rynku, podał mi najwyższą cenę, jaką znalazł w sieci. Gemini podał mi widełki od najniższej kwoty do najwyższej. Po pytaniu z gwiazdką, gdzie mogę dostać najtaniej tego typu sprzęt, też udzielił mi odpowiedzi. O to już czata GPT nie pytałem. Czyli podsumowując, ChatGPT myli się o wiele częściej. Gemini, choć dłużej musimy czekać na odpowiedź, dłużej się zastanawia, no to jego odpowiedzi są bardziej prawidłowe. Dla mnie mowa tej syntezy mowy używanej przez Gemini jest wyraźniejsza, jest lepiej zrozumiała. Trudniej, co prawda, przerwać Gemini, gdy zaczyna coś tam sobie mówić, czy zaczyna analizować, ale słuchajcie, no Gemini jest za darmo, a za ChatGPT, a przynajmniej za tę wersję, która umożliwia korzystanie z rozpoznawania wideo, trzeba zapłacić 100 miesięcznie. Więc w tym zestawieniu, po tych testach, jak dla mnie, ewidentnie Gemini jest wygranym.
Teraz jeszcze 2 słowa a propos uruchamiania, gdybyście pytali. W kontekście czata GPT po uruchomieniu aplikacji włączacie tryb rozmowy i tam musicie włączyć kamerę, aby móc głosowo pytać czata GPT o to, co rejestruje okiem waszej kamery. W kontekście Gemini po uruchomieniu aplikacji wybieracie Gemini Live i wtedy również, tak jak widać to w pierwszym teście na przystanku, włączacie streaming wideo. I wtedy również możecie podpytywać Gemini o to, co widzi. Co więcej, jeszcze jedna uwaga, Gemini nie ma, a przynajmniej ja jeszcze nie trafiłem na limit zapytań. Tymczasem ChatGPT posiada limit zapytań. Nie pamiętam, ile to jest w tym momencie, czy 20, czy 30 zapytań w ciągu dnia i później musicie czekać całą dobę, aż będziecie mogli z tego skorzystać, pomimo sytuacji, że płacicie za taką możliwość. Więc no, dla mnie bez 2 zdań czat Gemini tutaj wygrywa. Jeszcze gdybyście pytali, to w nagraniu ja mam skróty ustawione w centrum sterowania, dlatego nie odpalam aplikacji, tylko od razu z poziomu centrum sterowania uruchamiam Gemini Live i tryb głosowy, tryb rozmowy z czata GPT właśnie z centrum sterowania, dzięki czemu jest mi to wygodniej i szybciej uruchamiać. Gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I cóż, bardzo wam dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady, a na dzisiaj kłaniam się nisko. Piotr Witek.